Strajk sierpniowy 1980 roku to początek pokojowej rewolucji w Polsce i w Europie. W Stoczni Gdańskiej spisano 21 postulatów i na tych tablicach widnieje lista ówczesnych problemów społecznych i gospodarczych, ale również lista praktycznych rozwiązań tych problemów. Strajk jednak to nie tylko żądania i negocjacje, ale także logistyka, dyscyplina, a nawet poezja. Zapraszamy do ECS Online. Kiedy 14 sierpnia robotnicy rozpoczynali strajk, nie wiedzieli, jak długo przyjdzie im pozostać na terenie zakładu pracy. Porozumienie gdańskie podpisano przecież 31 sierpnia. Żeby wyżywić strajkujących, trzeba było pokombinować. Do stoczni przyjeżdżały oczywiście transporty żywności przeznaczone dla stołówki zakładowej. Początkowo władze chciały je wstrzymać, ale szybko zorientowały się, że to bez sensu. Próba wzięcia strajkujących głodem mogła skończyć się rewolucją. Jednocześnie stoczni z pomocą przychodzili zwykli ludzie i chcieli podzielić się ze strajkującymi jedzeniem. Swoimi racjami podzielili się na przykład marynarze, których statki utknęły w porcie na czas strajku. Sadownicy przywozili jabłka, piekarze chleb. Produkty przynoszono na bramę stoczniową, tam były odbierane, ogłaszano przy okazji, kto je przyniósł. Strajkujący dziękowali ofiarodawcom oklaskami. Dzięki tym działaniom w stoczni udawało się wydać około 900 obiadów każdego dnia. Historycy opisują strajk sierpniowy jako przykład samoorganizacji i dyscypliny. Przestrzegano na przykład prohibicji, którą widziano jako rodzaj ochrony dla strajku. Ludzie jednak są ludźmi i zdarzyło się kilka osób, które złamały zakaz picia alkoholu. Próba przemytu butelek na teren stoczni została udaremniona przez straż strajkową. Alkohol komisyjnie wylano, a niedoszłych przemytników wyprowadzono poza teren strajku. Było to postrzegane jako kara surowa, ale konieczna. W czasie strajku zdarzyło się też kilka kradzieży. Najczęściej złodzieje przywłaszczali sobie dary przekazane strajkującym przez mieszkańców. Złapanych na kradzieży publicznie piętnowano, a później przekazywano w ręce milicji. W strajku uczestniczyły tysiące pracowników, ale nie wszyscy brali udział w negocjacjach. Zadań jednak było bardzo dużo. Niektórzy organizowali jedzenie, inni opiekowali się dziennikarzami, drukowali biuletyny, pełnili funkcje strażników, łączników. A co wtedy, kiedy trzeba było po prostu czekać? Strajkujący grali w piłkę, w tenisa, w szachy i w karty. W stoczni imienia Komuny Paryskiej zbierali się wieczorami na pokazy filmowe. W Stoczni Gdańskiej słuchali występów aktorów i aktorek Teatru Wybrzeże. W czasie strajku powstawały też nowe piosenki, takie jak liryczna piosenka dla córki, którą znamy z filmu Andrzeja Wajdy „Człowiek z żelaza”. Anonimowi dziś autorzy dopisywali też nowe słowa do znanych melodii, nawet melodii tak znanych jak Mazurek Dąbrowskiego. Wiersze i piosenki przepisywano, śpiewano i czytano razem. Strajkujący byli pod ogromną presją. Bali się o teraźniejszość i o przyszłość. Starali się jak najlepiej wykorzystać czas, zadbać o siebie, zadbać o innych. Dzięki temu osiągnęli wspólny cel.